Siemanko. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda proces renowacji obudowy klawiatury mojej bardzo zniszczonej Amigi 600, która przeleżała 20 lat w piwnicy, a wcześniej była, w bardzo, ale to bardzo dziwnych rękach. Pokażę Wam, jak szpachlowałem, szlifowałem, malowałem obudowę oraz jak wybielałem pożółkłe klawisze. Obudowa była już wstępnie wyczyszczona i przygotowana. Możecie to zobaczyć w filmie, który powinien pokazać się gdzieś tutaj. Link będzie też w opisie. Pracę zacząłem od odklejenia oryginalnego znaczka Amigi. Użyłem do tego celu zwyczajnej suszarki do włosów. Podgrzałem stary klej i próbowałem wypchać znaczek od spodu śrubokrętem. Tam jest taka specjalna dziurka, która została stworzona, tak myślę, do tego celu. Znaczek lekko się pogiął, ale na szczęście udało mi się go uratować i później wróci na swoje miejsce. Następnie użyłem ciężkiej chemii, to znaczy szpachli. Moim zadaniem było załatanie tych wszystkich potężnych dziur i wżerów po dawnym właścicielu. Przygotowałem tekturkę, wycisnąłem szpachlem wielkości orzecha włoskiego, do tego dodałem trochę utwardzacza i uświadomiłem sobie, że w moim profesjonalnym warsztacie nie mam ani jednej szpachelki. A smród tej mikstury był niesamowity. Nakładałem to gęsto, nie żałując materiału, starając się wepchnąć szpachlem jak najgłębiej w otwory. Wiedziałem, że nadmiar i tak zbiorę szlifierką. Zostawiłem to do całkowitego wyschnięcia. Kiedy to śmierdzące dziadostwo ustwarniało, złapałem za szlifierkę oscylacyjną. Zacząłem od papieru 220, żeby zebrać najgrubszą warstwę, a potem wygładzałem wszystko 600. Pod palcem zniknęły wszystkie grudki i dziury, nawet te cholerne, wyryte inicjały RG wypełniły się szpachlą. No, wydawało się, że to jest pełen sukces. Odpuściłem obudowę i położyłem pierwszą warstwę podkładu i tu pierwsze rozczarowanie. Efekt wydawał się super, jak macałem to paluchami, ale jak przyjrzałem się z bliska, dalej było widać delikatne blizny po inicjałach. Wyszły jakieś mikrokropki i rysy po papierze ściernym. No niestety, podkład obnaża wszystkie błędy. Musiałem zamówić dodatkową szpachlówkę jednoskładnikową, wziąć obudowę jeszcze raz na warsztat, nałożyć poprawki i przeszlifować to dużo gładszym papierem. No ale wiedziałem, że muszę to zrobić, bo jak tego nie zrobię, to później wszystko będzie widoczne przy ostatecznym malowaniu. Podczas gdy zabudowa czekała na swoją kolej, zająłem się klawiaturą. Klawisze były żółte jak stare zęby, więc postanowiłem zastosować metodę z utleniaczem i światłem UV. Kupiłem do tego celu specjalnie lampę UV. Założyłem rękawiczki, bo ten 12% krem utleniający potrafi narobić bałaganu. Smarowanie tych małych klawiszy pędzelkiem i układanie ich na folii to była strasznie żmudna robota. 5 minut pracy, a plecy już bolały. Starość nie radość, ale czego się nie robi, by uratować Amigę, nie? Zbudowałem prowizoryczne korytko z kartonu i folii aluminiowej, błyszczącą stroną do środka, żeby dobrze odbijało światło. Popychałem na smarowane klawisze i owinąłem całość folią spożywczą. Oczywiście musiałem to robić 2 razy, bo za pierwszym razem jak to owinąłem, no to mi się klawisze poprzesuwały i zaczęły dotykać siebie. No ale cóż, zostawiłem to na jakieś 6 godzin, odpaliłem lampę UV i co jakiś czas tam patrzyłem, czy to w ogóle ma sens i czy nic mi się tam nie pali. W międzyczasie obudowa po poprawkach dostała ostateczne kolory. Użyłem matowej farby akrylowej Eral 9002, położyłem solidną warstwę, a na sam koniec zabezpieczyłem to wszystko przezroczystym lakierem. Lakier oczywiście matowy. I od malowania do lakierowania minęło, nie wiem, pół dnia. Ta farba dosyć szybko schnie. No i co? I gdy farba wyschła, nadszedł czas prawdy z klawiszami. Odwinąłem folię, zmyłem resztki utleniacza i opłacało się. Klawisze wyraźnie odzyskały swój blask. Nie były super idealnie białe, ale efekt mi się podobał. Złożyłem wszystko w jedną całość, no i spójrzcie na efekt końcowy. Dziury zniknęły, rysy zakryte, klawiatura wygląda dużo lepiej. Uzupełniłem też jeden brakujący klawisz. Dla przypomnienia zobacz jeszcze, jak wyglądała ta Amiga wcześniej, a jak wygląda teraz. Gdzieś tutaj pojawią się pewnie obrazy. Na sam koniec wrócę jeszcze do rzeczy, jakie użyłem w procesie tej odnowy. Linki będą oczywiście w opisie. Do wybielania klawiatury użyłem utleniacza 12% i lampy UV do naświetlania. Jeśli chodzi o szpachle, to użyłem szpachli dwuskładnikowej Bumper Fix oraz później jednoskładnikowej 1KS do wygładzania. Tutaj na ekranie widzisz, jakiego użyłem podkładu akrylowego i jakiej farby
też akrylowej o kolorze RAL 9002. Na koniec oczywiście lakier bezwapny matowy do zabezpieczenia. To chyba wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli lubicie takie rzeczy, to koniecznie subskrybujcie mój kanał. Każdy sub zachęca mnie do tworzenia następnych filmów. Amiga wygląda już dużo lepiej. Teraz czeka mnie robota z elektroniką, kondensatory do wymiany, nauka lutowania. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!